Witam po raz kolejny ze studio EBF Warszawa Procurement Festival. Tym razem moim gościem jest Łukasz Mazurowski, Zgadza się. Managing Partner Profitia Management Consultants. Tak, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Dużo tego management, ale I to że prawda. firma to prawda. tak, Tak, że dobrze. poprawnie. Ja mam nadzieję, że nie jesteśmy anonimowi w świecie zakupowym. Twarz znana, twarz lubiana. Dobrze. Firma także znana. Właśnie zakończył się panel dotyczący współczesnych wyzwań rynku pracy, spojrzenie przez pryzmat różnych pokoleń i tego, co możemy zaoferować, w jaki sposób zarządzać, w jaki sposób przygotować i kandydatów, i siebie, i organizację do tego, żeby czerpać korzyści z międzypokoleniowego zespołu. Ja poprosiłem Łukasza, żeby podsumował tą dyskusję na panelu. Mieliśmy różne spojrzenia. Tak jest. Za chwilę o tym Łukasz powie. Bardzo cię proszę. Mieliśmy ciekawych uczestników, bo były to oprócz mnie 3 osoby. Była Agnieszka Giełka z firmy, która można powiedzieć buduje kompetencje przyszłości i liderów przyszłości LHH. Był Marcin Zborowski z Tule, który na co dzień jest menadżerem zakupowym, który też, że tak powiem, działa w międzypokoleniowym zespole zakupowców. I był również Marcin Wawryn z tej Profit Management Consultants, analityk, przedstawiciel pokolenia Z. I rzeczywiście mieliśmy, myślę, że dosyć ciekawą, taką szeroką dyskusję z wielu powodów i jakby z wielu punktów. Zaczęliśmy od tak naprawdę od definicji pokolenia Z, bo mówiłeś na początku, że międzypokoleniowo podeszliśmy do sprawy, jasne, natomiast duży nacisk położyliśmy na to pokolenie Z, czyli tych, którzy urodzili się w latach 1997-2011, którzy często już wchodzą na rynek zakupowy. No i jest to duże wyzwanie, nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Generalnie zawsze jest tak, że dane pokolenie chce zmieniać poprzednie pokolenie, a jakby zacznę od końca trochę, a my musimy się do tego pokolenia dostosować. I to tak z każdym pokoleniem jest i z każdą zmianą pokoleniową. Podaliśmy takich 10, ja pokazałem 10 obrazków, może jak będzie możliwość technologiczna, to zachęcam do wrzucenia. Zaczęliśmy od pieniędzy, bo się okazało, że pieniądze są bardzo ważne dla tego pokolenia. Oni chcą wiedzieć, na czym stoją, chcą mieć stabilny standing finansowy, ale też lubią podróżować, co znaczy, że czasem będą brali urlopy. Nawet czytałem takie analizy, które mówią, że wypada powiedzieć, że w ciągu 6 miesięcy będą na urlopie. Z drugiej strony są depresyjni, korzystają dużo ze smartfonów, lubią technologię, są przedsiębiorczy, jakby nacisk na ESG, środowisko i tak dalej. I powiedzieliśmy, to jest to, co my mamy i to jest, że tak powiem, to są aspekty, które musimy wziąć pod uwagę przy tym pokoleniu. I stwierdziliśmy, zrobiliśmy sobie taki ciąg tak naprawdę od pozyskania przedstawicieli tego pokolenia poprzez ich byt w naszej organizacji, no i często też exit, no bo on się dosyć szybko zdarza. No i zastanawialiśmy się, jak pozyskać to pokolenie. No my walczymy po pierwsze, ludzi jest mało, bezrobocie jest niskie, ofert jest dużo, startupy zachęcają. No i co musimy zrobić? Ja myślę, że zacznę trochę właśnie od tego, co na końcu powiedzieliśmy, że musimy uczynić zakupy atrakcyjnymi. Znaczy wiedza na temat funkcji zakupowej wśród młodych ludzi praktycznie nie istnieje. Oni nie wiedzą, co to w ogóle jest. Więc akurat Marcin zwrócił uwagę na to, że warto zdefiniować dobrze, na czym ta praca polega i ludzie właśnie młodzi bardzo często tak pytają bardzo organicznie, operacyjnie na rozmowach. A co ja będę musiał robić? Co ja będę musiał robić, dokładnie. Więc wtedy trzeba im powiedzieć i ja też stwierdziłem, że źle piszemy ogłoszenia, bo jeśli ktoś pyta, no to też nie jest w stanie, można doprecyzować na rozmowie, ale jeśli kompletnie nie zrozumiał. Musi trafić na rozmowę do ciebie. Ale to najgorsza Żebyś miał tą szansę. To prawda, to prawda. No ale zakładając, że już kogoś mamy i się zainteresował po procesie, no to stwierdziliśmy, że trzeba zawrzeć z nim kontrakt. Znaczy umowa, ale my rozumiemy tylko taki kontrakt polegający na tym, że to nie są tylko takie zapisy, prawda, czas wypowiedzenia, pensja i tak dalej. Te osoby muszą wiedzieć, potrzebują wiedzieć, jak się będą rozwijały, jakie umiejętności będą zdobywały w konkretnym roku, jaka jest ich ścieżka kariery, co będzie od nich wymagane, jakie są tak zwane te KPI, z czego będą rozliczani. Jakby oni muszą dokładnie znać strukturę swojej pracy, ułożyć sobie to na poszczególne etapy na przestrzeni jakiegoś horyzontu czasowego, co niekoniecznie znaczy, że oni tego horyzontu dotrzymają, no bo są też jobhopperami i czasem jak ktoś zaoferuje im więcej pieniędzy i większe poczucie bezpieczeństwa, bo oni też o to walczą, mogą się, że tak powiem, katapultować gdzie indziej. Mówiliśmy też o tym, że no wiadomo, no pokolenie Z wchodzi w jakieś środowisko, tam są starsi często od nich ludzie. Mówiliśmy o pokoleniu Silversów i zastanowiliśmy się, jak to współgra. Marcin, analityk nasz, który właśnie z tego pokolenia Z, powiedział, że to dobrze gra, że to są tak naprawdę ludzkie relacje. On, znając lepiej Excela od innych starszych ludzi, jakby no, pomaga bardziej niż na nich krzyczy. Też mu nie wypada, ale to są normalne zwykle relacje międzyludzkie.
Ale widzą tam przestrzeń też. Jest przestrzeń. Tak, jest przestrzeń do uczenia się i to też ci silversi to dzielą się na tych, którzy jeszcze coś chcą i którzy już nie chcą. I często też się im umożliwia w tym momencie płynne wyjście. Też te programy różne outplacementowe są. No i też z tej wiedzy takiej praktycznej u nas w zakupach, jakby merytorycznej od tych silversów, znaczy to można sporo wynieść, tak? Trzeba na tym bazować, korzystać i w tym kierunku iść. Konkurencja jest duża. Ja właśnie mówiłem o tej atrakcyjności zakupowej. Powiedziałem też coś takiego, co chyba dobrze rezonowało, że zakupowiec, tak trochę jak dobry zakupowiec, taki strategiczny, to trochę tak jak dziennikarz, który czerpie wiedzę z wielu obszarów, jednocześnie komunikacyjnie musi być też osadzony i wewnętrznie, i zewnętrznie, więc Plus doskonały warsztat. i to jest, naszą rolą jest to, i taką organiczną rolą, że nawet jak mamy czy nie mamy tego brandu, to my wychodzimy bardziej z funkcją na rynek pracy niż z brandem. Musimy po prostu powiedzieć, że zakupy to jest coś, co tak wygląda i jest dla ciebie atrakcyjne, bo tu możesz mieć naprawdę wielką ścieżkę kariery. Wchodzi technologia, bo jest ważna, no bo każdy już może nie słyszy blockchain, bo już nie jest passé trochę teraz, nie wiem, big data, AI, o którym tu też mówiliśmy, ale nie zawsze na temat, przyznaję się też. Ale warto wspomnieć o AI, młodzi czekają na to. No ale musisz dać tego AI. No oczywiście, no czekam aż ktoś Jak da tam w nie ma końcu. tego AI, to My coś robimy, może damy. Natomiast no, ta oferta musi być atrakcyjna i przede wszystkim musi być dla nich jasna. A ci ludzie też właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, oni potrzebują też jakiegoś bezpieczeństwa, tak? Więc no, konkluzja jest taka, że trzeba o nich powalczyć, ale też mówiliśmy o tym, że nie należy, mówiąc bardzo kolokwialnie, przegiąć. To znaczy nie możemy tych ludzi rozpuścić. To znaczy jest coś takiego, że im zależy na miłym środowisku pracy, natomiast my wiemy też, że nie powinniśmy przesadzić. Firma to nie jest rodzina. I Okej. oni powinni mieć coś poza tą firmą, powinni mieć swoje życie, mieć kolegów spoza pracy, z którymi chcą pójść na piwo, więc owocowe poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, okej może, ale piwo co 2 dni z kolegami, koleżankami niekoniecznie. Tak? Czasem tak, ale nie zawsze, mam też swój I to świat. wcale nie jest wymiar negatywny. I my mówimy o tym negatywnie. Znaczy, teraz wracam też do tego, że my musimy po prostu to zaakceptować. Znaczy, musimy stworzyć im takie środowisko pracy właśnie w obszarze zakupowym, żeby było ciekawie, challenge'ująco, jednocześnie bezpiecznie, intrygująco, bo musimy ich zabrać z tych startupów, które ich kręcą, a jak chcemy mieć dobrych ludzi, no to oni są, że tak powiem, w dużej mierze przez nich pozyskiwani i nam zabierani. Ciekawa dyskusja, mam wrażenie, no, ciężko mi to oceniać, no byłoby to takie trochę nie fair i buńczuczne nawet, ale że było dużo różnych, że tak powiem, punktów sporzenia, jakby punktów zaczepienia też. Doświadczenie HR-owe Agnieszki połączone z praktyką menadżerską Marcina Zborowskiego i tymi doświadczeniami z pokolenia Z na żywo od Marcina Wawryna. To myślę, że doskonały pomysł. To bardzo fajnie to zaanimowałeś. Że młodzież, tak, mieliśmy przedstawić. Baliśmy się, że się spóźni, ale zdążył. Także to byłby... Łukasz, dziękuję Ci Dobra, ślicznie za dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę. Dzięki bardzo.